Juanitas, Anitas. Anita, idę do Anitas. Juanitas. Juanita, podobno imię Anita się wywodzi od Juanita. You know? What? Przyjechaliśmy do restauracji na jedzonko, jesteśmy w Juanitas Fiszkiem i zamówiliśmy sobie sałatkę z krewetkami i jakiś budan, czego nie jedliśmy jeszcze. Nie wiemy, co to jest. Jakaś dziwna rzecz. Marlin stwierdziła, że musimy spróbować i ostrygi surowe. Ja jestem bardzo, bardzo za owocami morza, ale co jest dziwne, nigdy nie próbowałam ostryg. Próbowałam chyba wszystko, tylko nie ostrygi. No nie wiem. Ja próbowałem bardzo dawno temu. To było na weselu i spróbowałem to tylko dlatego, że byłem na weselu i byłem po paru, nie? I tak szczerze to niewiele pamiętam. Znaczy nie, że nie pamiętam, bo... Ale spróbujesz teraz? Spróbuję, tak. A smakowało ci wtedy? Pamiętam, że to jest takie bardzo cytrynowe, znaczy daje się dużo cytryny i taki trochę glut, no nie pamiętam dokładnie. Ja mogę to albo uwielbiać, albo nienawidzić, tak myślę. Myślę, że to jest takie jedzenie po prostu, że albo się lubi, albo się bardzo nie lubi. Zobaczymy. Oh, I ordered a chicken salad, a grilled chicken salad, a glass of wine, and I ordered some raw oysters for us to share and try it. But yeah, give me some Tabasco, please, and salt and pepper. So I normally have a lime. So I would say either Tabasco or horseradish because it burns. Have you had oysters here before? Yes. Okay. So then you just have to kind of loosen it. So some people kind of dunk it like that, but I'm just gonna. It's good. Fresh. Okay. No, Yes, I agree. Więc tak, jak dla mnie cytryna i olej z oliwek są w stanie uratować wszystko. Nie mam tutaj oliwy oczywiście, ale jest cytryna, więc ćwiartka cytryny. Ja jestem przerażony. I'm gonna take the small one. Okay. Dajcie znać, czy próbowaliście ostrygi i jakie było wasze doświadczenie. Pierwszy. Zamień się z solą. Sól. Wow. Tabasco. Do tego podali troszeczkę chrzanu i jakiegoś sosu czerwonego. Weź spróbuj ten Nie. sos. Dla mnie zdecydowanie cytryna, sól, pieprz i cytryna. Dużo cytryny. Ja sobie dam chrzanu i dam sobie tabasco. Okay. I feel like most of the people do the right? I'm gonna go for it. Smells good. Like lemon. Dobra, zrób to, bo jeszcze się może wycofam, jak zobaczę. Ale wiesz, że ja jestem bardziej odporna na takie rzeczy. Musisz sobie to ruchnąć. Rusznęłam się. Okej. Okay. Cheers. Ale ty pierwszy. Scared. It's delicious. Is it? It is. Yeah. It's really good. No to siup. Wow. On nie będzie lubił konsystencji, ale w smaku jest pyszny. Jest jadalne, nie jest złe. Ale tak, żebym sobie sam miał kupić, to chyba nie. Wow, bardzo dobre, smakowało mi Nie to. było takie złe nawet, no. Teraz spróbujemy budan. Dobra. Spicy trochę. Znaczy podejrzewam, że to jest bardzo niezdrowe, ale smaczne. Chciałem oficjalnie powiedzieć, że kanał theanitawu przestaje być kanałem podróżniczym, jest kanałem kulinarnym. Jestem za. Ja też w sumie.
poznaliśmy Marlin i Billiego, pierwsza historia, którą nam opowiedzieli, była o pawianach, które zaatakowały ich dom, kiedy wyszli gdzieś tam na jakiś, gdzieś pojechali. Które tak naprawdę zniszczyły im dom. Tak, i jeśli poznajemy kogoś nowego i wspominamy o Marlin i Billim, zawsze mówimy tą historię i moim marzeniem było, żeby kiedyś właśnie nagrać to dla was i poprosiliśmy ich, żeby właśnie to opowiedzieli i zgodzili się, także proszę bardzo, specjalnie dla was. Będzie w oryginalnej wersji. Będzie w oryginalnej wersji, dokładnie. Takiej historii jeszcze nie słyszeliście. Boom. In South Africa, there is baboons. Now, there's I think 6 species of baboons, but the one we have is a mix between a gorilla and a monkey, but it's got personality. And I think attitude. They live in groups, they've got big teeth, they carry their babies either underneath them when they walk on 4 legs or on the back, and they are a real community. They've got what we call a brandwag, which is the watchman that watches out while they do mischief things, and they do that all the time. So we went to a lodge in Warmbaths in South Africa. They're called Mabalingwe. Mabalingwe. Yeah, Mabalingwe. I forgot what it means, but there's big signs up there that says close your doors, close your windows. We know, don't leave anything open for the baboons. So our house had on the one side it was level and it's on a hill, so our room had a window, but it was 6 to 7 meters from the window to the floor. So we figured, okay, it's pretty safe, but we hung some clothes out the window to dry, and we didn't close the window completely. No, we didn't latch it. I didn't latch it. We didn't latch it. So we went out in the morning at 6 o'clock for a game drive on a game vehicle that we were told it's filled up with gas. It was petrol, it was, yeah. And we took a drive and it was nice, and then we ran out of fuel. So we phoned them and they said, okay, they'll send somebody around. So we were gone about 3 to 4 hours from home. So while we're driving back up the hill, you can see the house on your right hand side, and as we're driving up, we're like, oh, there is baboons at our house. Coming out of the house. So they didn't climb up the wall, they climbed over the roof, down the wall, into this little window. And they had a good experience there. They did. We had to vacate the house after we discovered they were in there. Okay, so when you walk into a house and you know a baboon was in there, like after you experience and look around and smell, the smell is just it's really bad. Then everybody, you go on, that's the first level. So you go on level 2 and then you think, okay, so who left what open? And I'm like, well, I did hang something on the little handle for it to dry. I think it was my bikini top or something. And when I went up, that is what happened. So, but yeah, I don't know what you call that word, but I wouldn't say it out loud. They made a mess of everything. They messed inside luggage, they threw the eggs, they opened up the fridge, they opened up the drawers in the fridge, they threw the eggs everywhere, they ripped open the sugar, you know, they ripped open the coffee, and it is everywhere. And as far as they go, they make a mess, like they poop everywhere. When they get nervous, that's when what they do. get nervous, yeah. So usually right before they leave, if the brandwag says there's trouble, get out. They take as little as possible with them, and that includes their shit. So Peep. we'll add a peep. Yeah, so there was this Sprite bottle that... A 2-liter Sprite bottle. 2-liter Sprite bottle, and they obviously shook it or something. It fell out of the fridge. Fell out of the fridge, and they tried to open that. And when they took their teeth to try and bite it open, that must have
started spraying everywhere and making a noise, and everybody got scared. So I mean, I'm sure it would have been fun to have a camera in there. Yeah. But the house looked like, sometimes on the movies you see the FBI trashes a house so nobody knows that something happened there. It looked like the FBI from the movies was there, and they wanted to make sure you don't know what the hell they came to do. And they all over the place. So, yeah. The right word for YouTube is defecate. They defecate. So yeah, that was, we had to vacate the house, and we felt sorry for the people that took it over, and it was. We did clean afterwards, but obviously not as it should be. We did clean up afterwards. It was terrible. The real solution is you burn down the house. You phone the insurance and like it was the baboons. So yeah, we felt bad for that. But it was really something that you didn't expect with that window. It happens a lot in South Africa. And you know what? Everybody warned you against it, but it happens. And that is our baboon story. Jest już następny dzień, jesteśmy tak naprawdę na plaży. Wczoraj przyjechaliśmy sobie tutaj zaparkować, znaczy nie na plaży, jesteśmy pod takim domkiem, pod domkiem znajomych, Billy'ego i Marlene. Pozwoliła nam pani tutaj zaparkować na spokojnie na noc, także nie musieliśmy się przejmować przypływami i odpływami i mogliśmy się obudzić przy oceanie, przy dźwięku fal, który uwielbiamy. Ale to wam pokażemy w następnym odcinku. Zanim zakończę ten filmik, to chciałabym wam pokazać jeszcze tego vana w środku, jak on wygląda, bo widzieliście tylko tak po troszku, a chciałabym go wam właśnie pokazać, jak tutaj jest ładnie zrobione. Tak jak wam mówiliśmy, będąc w Austin, postanowiliśmy skorzystać z okazji, że jesteśmy tak blisko i wybrać się do Crystal Beach, i Marek z Elą zaproponowali nam, że możemy użyć ich vana i jest to Ford Transit 3500 HD i jest ogromny i fajny i wysoki. Tomek może się wyprostować i nawet ma jeszcze więcej miejsca i chyba nawet on może robić tutaj jogę, aczkolwiek on nie robi jogi, ale wiecie, mógłby, jakby robił. Van jest urządzony w taki sposób, jak my lubimy, czyli minimalistycznie, nawet bardziej minimalistycznie niż nasz. Jest przestronny, jasny i bardzo nam się podoba. Jest to taki van na wyjazdy weekendowe, tygodniowe, bo nie ma tutaj łazienki i po prostu jest taki typowo pod krótkie wyjazdy. Tak jak wam powiedziałam, znajdujemy się dzisiaj nad oceanem, bo wymarzyliśmy sobie, żeby obudzić się z przepięknym widokiem i nawet pogoda jest ładna, ale to wam pokażemy w następnym odcinku. Tutaj jest moja ulubiona chyba część tego vana, czyli taki malutki drewniany blacik, przepiękny kolor i te pufki. Zobaczcie te pufki, no po prostu magia. I tak można sobie siedzieć, pić kawkę i się opalać nawet. I w ogóle dobre miejsce do pracy. Tutaj znajduje się kuchnia, jak zresztą widzicie na załączonym obrazku. Granitowy blat, kuchenka elektryczna. Wiem, że próbowali wcześniej indukcyjnej, ale coś im tam nie pasowało, więc zmienili na elektryczną. Zlew ogromny, okrągły, podobno zainspirowany naszym zlewem, ale ten jest znacznie większy i bardzo przydatny. Znaczy przydatny, po prostu taki? Wygodny? Wygodny, dokładnie. Nad kuchnią, tutaj na dole jest bardzo dużo przestrzeni na przechowywanie różnych rzeczy. Tutaj mają jakieś talerzyki, kubeczki. Tutaj jest głośnik, który jest podłączony do telewizora, który również mają. No i w ogóle najciekawsza rzecz. Znajduje się tutaj lodówka z zamrażalnikiem, co doskonale wiecie, że ubolewamy, że dalej nie mamy zamrażalnika, ale może kiedyś się to zmieni. Nawet taka mała przestrzeń zrobiłaby dla nas ogromną różnicę, także troszeczkę zazdrościmy. Tutaj znajduje się część sypialniana, ogromne łóżko, nie wiem w sumie jaki to jest rozmiar, ale chyba większe niż nasze. Wygląda jak Queen. I najciekawsza rzecz jest taka, że ono się składa, zaraz wam to pokażemy, ale poza tym nad łóżkiem znajduje się dodatkowa przestrzeń na przechowywanie, w tym wypadku powiedziałabym ciuchów, jakichś może ręczników, dodatkowej pościeli, no i na dole oczywiście też są szuflady, gdzie można przechowywać sporo rzeczy. Oczywiście nie mogę pominąć faktu, że Marek zrobił to wszystko sam. I podejrzewam, że Ela tutaj wszystko urządzała, te płówki i kolory, wybór wszystkiego to prawdopodobnie jej sprawka. Materac, na którym siedzę, składa się z 3 części i można go sobie składać zależnie od tego, jak sobie to wymarzycie. Można z tego zrobić właśnie coś takiego, sofkę, oprzeć się, włączyć sobie film i oglądać.
A przy okazji tutaj ujawnia się ogromna przestrzeń, na której można gotować, czy pracować, czy cokolwiek chcecie. Także ta kuchnia robi się nagle ogromna i narożna. Co to jest? Płyta. Nie, to płyta przyszła z wenem, takie wykończenie tutaj było w wenie i Marek zostawił, no bo nie ma gołej blachy, jest ładniej troszkę. A tak naprawdę całkiem fajnie to wygląda, nie? I łatwo się czyści. In South Africa they have baboons. Dziękuję. Do widzenia. I jest to Fordit. Okrągły zlep. I po prostu jest taki typowo pod krótkie wyjazdy. Jest bardzo jasno i przez to wydaje się, znaczy nie wydaje, kurde. Maar nou net te veel oor die baboon self, dit gaan oor die storie. I'm trying to be natural. It's me. Okay. Tomasz mi przeszkodził i nie wiem. Nie, no jest okej. They're good grilled. Is this Why you say that? is this a whole glass of wine?